Jak tu lunie, to ja nie wiem, jak my trafimy. Muszę nawigację ustawić. Tu na krótkim postoju sobie śniadanko zjem. Jechania tak się buja tutaj w mózgu, coś się robi, głowa, że człowiek ma normalnie aż na wymioty bierze. To tak się sforsować i jeden dzień tak pojechać. Jeszcze we Hiszpanii tankujemy. 57 € benzyna. Zatrzymaliśmy się tutaj na stacji, żeby benzynę wlać, jeszcze w Hiszpanii. Zobaczcie, jakie tu są widoki. Te góry przy autostradzie. I tak całą drogę jedziemy i mamy takie wspaniałe widoki. Coś niesamowitego, słuchajcie. Spójrzcie na te góry i kwiaty na tych parkingach. A tutaj mają plantacje. Nie wiem, co to za drzewka. Ale zazwyczaj tutaj rosną pomarańcze i cytryny albo mandarynki. Tam chyba są mandarynki, bo to jest ten region. Takie to oto śniadanko dzisiaj we Francji. Moje będzie. Nawet dobre. Chleba nie mogę żadnego jeść na stacji. Nie ma nic bezglutenowego. No to trzeba coś takiego zjeść. Słuchajcie, zbliżamy się do Lyonu. Przez te będziemy piękne miasto przejeżdżać. To rzeka cudowna, wielka, zobaczcie. A tu przede mną góra. Côte Rottier Guérin, cokolwiek to znaczy po francusku. Ale pięknie. Winogrona siedzą na tej górze. Zobaczcie, tu na mapę będziemy właśnie zaraz przez Rodan przejeżdżać. Przez tą rzekę. No i tutaj widać tą rzekę Rodan. Po drugiej stronie miasteczko Lyon, no powiedzmy miasto. Jedna z dwóch największych aglomeracji miejskich we Francji. Zobaczcie, jak tutaj domek siedzi na górce, na skale. Teraz jedziemy wzdłuż brzegu. Tu macie sprzedaż Mercedesa, salon BMW. No i tu przyjeżdżamy koło Rodanu. Piękna ta rzeka. No, zobaczcie tu jaka. Jedziemy w jakimś korku. Zawsze jechaliśmy przez ten tunel, a teraz jedziemy tędy, bo dużo dróg jest pozamykanych od wczoraj w Lyonie. Zjedź w prawo. Zobaczcie, jaki kolor ma ta woda, zielony. Jedziemy w korku, to będę mogła trochę ponagrywać tutaj tą rzekę Rodan. Piękne mosty. A zaraz zobaczymy tutaj muzeum w Lyonie. O, właśnie ten budynek tutaj. Zobaczcie, jakie piękne budynki są na brzegach rzeki poustawiane. W ogóle przejeżdżamy kompletnie inną drogą. ale za to podziwiamy piękne widoki.
Co to za garby na tej drodze? Co to za zielony budynek? Pierwszy raz go widzę. Także mamy Rodan, a w ogóle Lyon leży u ujścia dwóch rzek, Syny i Rodanu. Po tej stronie jedziemy przez Rodan. No i tak naprawdę pierwszy raz jedziemy z tej strony i możemy troszkę popodziwiać innych widoków. A Lyon jest dużym miastem. Chciałam zabukować tutaj nocleg w Lyonie, ale jakoś tak, szczerze mówiąc, to dużych miast się boimy. Zobaczcie tutaj na tą barkę. Ogromna. Amacello. Tutaj też pięknie to widać. Budynki. No jak wczoraj patrzyłam na mapie, to właśnie dużo dróg było pozamykanych w Lyonie, dlatego jedziemy jakąś inną drogą tutaj. No i co? Tak wygląda stary Lyon. No rzeka jest piękna, szeroka, ale droga wąska. Także znowu stoimy w korku. Patrząc na mapę, to tutaj się korek rysuje. No ale co, jedziemy przez Lyon. W ogóle nie wiadomo tak naprawdę, dlaczego te drogi są pozamykane. A żeśmy przez Cadix przejeżdżali w poniedziałek, to wczoraj widziałam, że tam jakieś zamieszki były. Też nie wiadomo, co tu się dzieje. Te duże miasta w Hiszpanii, w Francji, w Niemczech są niespokojne. Różne rzeczy się dzieją. O, tutaj zabytkowy budynek. Ma takie ładne rzeźbione gzymsy, a obok przytulony, nowoczesny. I takie drzewa, które dają trochę cienia, fajnie to wygląda. Spójrzcie na ten most. Za 200 metrów skręć w lewo. O, dobrze, że mamy nawigację, to nam mówi, gdzie jechać, bo wiecie, nie znamy tego miasta. Zawsze jakoś tą autostradą żeśmy przez nie przejeżdżali. Spójrzcie na ten most. Chociaż sobie zobaczymy Lyon, tak wiecie, z samochodu. Dobre i to. Skręć w zjazd po prawej. Zazwyczaj żeśmy przejeżdżali tym tunelem tu, pod tą budowlą. Ustąp pierwszeństwa. Zapchane. Ja mówię, i bym wyjechał to samo. Ja nie wiem, o co tu chodzi, dlaczego to mnie tak poprowadziło. Nie rozumiem tego. Kierowca się stresuje, bo nie zna miasta i i tak to jest, słuchajcie. No i jedziemy tunelem. No i to by było tyle z Lyonu. Jeszcze trochę trzeba popatrzeć na miasto. No to znowu bramki. We Francji trzeba płacić za te bramki sporo, ale jedziemy autostradą. Nie, chyba kartę. Taki bilet tutaj. Poszliśmy sobie tutaj do takiego wielkiego shopping center w Macon Sud i zajdziemy sobie do Carrefoura. Może się uda nam coś kupić dobrego do jedzenia.
Zobaczymy. Może nam się uda. O, patrzcie, kurczaki są. O. Patrzcie, ile zielonej sałaty mają. Francja słynie z serów, no to serów mają ogromny wybór. Ogromny. A tu jeszcze więcej. Tutaj mam zupę kupioną w Carrefour. Dobra, ta zupa to nie jest jakaś taka przetworzona. No i do tego pół kurczaka. Już pokroiłam i wrzuciłam pierś tutaj do tego, żeby było trochę bardziej pożywne. No i taki będzie ci obiad. Takie są upały, że no nie da rady. Wszędzie w restauracjach to po francusku się nie dogadam z moimi alergiami. Nie ma szans. Także będziemy dzisiaj jeść zupę z mięsem. A na kawkę. No to co, kochani, wyjeżdżamy dzisiaj z tego Macon Sud. Już przejeżdżamy przez tą maluteńką wioskę tutaj na autostradę prosto. Mamy dzisiaj 540 km, słońce świeci. Jeszcze nie jest tak gorąco. Ile mamy stopni? 23 na razie. Na razie 23. Te upały wykańczają, wam powiem, w podróży. I no, podróż jest męcząca. Chociaż mamy noclegi, wszystko w hotelach zagwarantowane i nie jedziemy aż tak dużo kilometrów na co dzień, a mimo to dzisiaj już czujemy się zmęczeni. Jedziemy do Leimen dzisiaj, do Niemiec. Tam mamy fajny hotel, wygodny. Co, musimy znowu odpocząć i jeszcze mamy Za 300 metrów skręć w prawo. Dobra, mamy skręcić w prawo. No i jeszcze 2 noclegi i będziemy znowu w domu. Także nieplanowana podróż przez Europę. Drugi raz. No i co? No, Skręć w prawo. jedziemy. Jedzenie na parkingu. Jakiś ryż. Sałatka z ryżu. Nie mam wyboru. Nie zrobiłam żadnych tam kanapek na drogę. No i niestety, jakiś ryż z tuńczykiem czy coś takiego. Jeszcze jesteśmy we Francji, więc trudność polega na tym, że nie znam języka francuskiego i ciężko mi jest sprawdzić, co tam są za alergeny. Muszę sobie każde słowo tam przetłumaczyć. Mój mąż nie ma tego problemu. Kanapkę, bułkę i zadowolony. Jakiś ryż tu mam. Jakieś oliwki. Groszek, ocet, tuńczyk. Ale chociaż swoją kawę mam. Mam takie fajne małe kubeczki. Nie żeby zaraz takie wielkie kubki, tyle. Jak mi mało, to sobie doleję. Słuchajcie, tak to się podróżuje. Dzień za dniem i nikt mi nie powie, że podróże nie męczą. Fajnie jest podróżować, tak wszyscy myślą. Ale niestety podróże męczą. Naprawdę. Nie zawsze się obudzicie w dobrej formie. Ja dzisiaj się obudziłam z bólem głowy. W ogóle te temperatury, gorąco, ponad 30 stopni, klimatyzacja robi swoje. No i wiecie, no jak nie mogę jeść też wszystkiego, co normalnie ludzie mają gdzieś, jedzą. A ja zaraz będę chora, jak zjem byle co. Muszę uważać, co jem. I nie mam pewności, czy mi ta sałatka nie zaszkodzi. Wczoraj zjadłam sushi we Francji na stacji benzynowej. No i akurat sushi było dobre, nic mi po tym nie było. Zobaczymy po tym ryżu. No to jakiś taki kwaskowaty sos jest w tym. Robi się gorąco. No mój mąż to tam sobie jakąś bułkę kupi i zadowolony. Pojedzone, popite i jedziemy dalej.
No i wiecie, to jest tak z tym podróżowaniem. To jest co innego, jak lecicie na wakacje. Wsiadacie w samolot i tam za ileś godzin jesteście na miejscu. Jesteście zmęczeni po tym jednym dniu. Ale potem odpoczywacie. A my jedziemy tak, z Fuerteventury przez Europę. Czyli mamy Hiszpanię, Francję, Niemcy i część Polski. No jak to wygląda? No 2 noce to macie na promie. Teraz tak, prom to może być fajne doświadczenie, fajny odpoczynek. Super, wszystko pięknie. O ile nie będzie fali, nie będzie jakiegoś sztormu i nie wystąpi u Was choroba morska, no bo wtedy te 2 noce na sztormie to jest koszmar na promie. No i tak, zamiast odpocząć, to leżycie chorzy, ani nic zjeść nie możecie, tak jak to było na tym promie, w którym teraz żeśmy płynęli, to połowa promu nie przyszła na śniadanie, na obiad, bo byli chorzy. Nie zabezpieczyli się i tak to wygląda. Schodzicie z promu i macie tam jakiś plan. I teraz, żeby przejechać do Polski, kiedyś dzieliłam to na 5 dni, tą drogę lądową. No i to wychodziło tam 750 km na dzień, 800, w zależności od tego, jak tam hotel był ustawiony. To Wam powiem, to katorga jest. No jeżeli nie jesteście zawodowym kierowcą takim, który jeździ codziennie do pracy na tirach i przyzwyczajony jest do tej jazdy, to jest całkowicie inna sprawa, bo tak, jedziecie ileś tam kilometrów, także to wykańcza. Jak przejedziecie powiedzmy te 700 km, są tacy ludzie, którzy się tam przechwalają, o, co to, nie oni przejadą w 3 dni całą Hiszpanię, Francję, Niemcy i będą w Polsce. Sobie popatrzą na mapę, ile to jest kilometrów. No to jest mniej więcej w zależności od tego, jak jedziecie. Jeżeli tylko jedziecie tak jak my jedziemy autostradami, to jest jakieś 3,5 tysiąca kilometrów do przejechania. No i weźcie sobie to teraz podzielcie na, powiedzmy, na dni ile chcecie. A powiedzmy 1000 kilometrów dziennie będę jechał, no to mam 3 dni i pół. Oj nie, kochani, to tak nie jest. Jak niektórzy tam pracują w Niemczech i faktycznie tam z Niemiec przejeżdżają 1200 km i się chwalą, że o, co to nie oni, tam te 1200 czy 400 km oni przejeżdżają w jeden dzień. Tak, w jeden dzień można tyle przejechać, bo i my żeśmy też kiedyś tak przejechali. Wyjechaliśmy o 5 rano i żeśmy ciągnęli prosto z Niemiec tam, ale na drugi dzień człowiek jest chory. To jest takie, od tego jechania tak się buja tutaj w mózgu, coś się robi, że boli głowa, że człowiek ma normalnie aż taki ból głowy, że aż na wymioty bierze. To nie jest takie fajne i to trzeba odpocząć. I owszem, można tak się sforsować i jeden dzień tak pojechać. Ale uwierzcie mi, na drugi dzień się nie będziecie nadawać już do drogi. Ci, co jeżdżą na tych tirach, to nie jadą sobie spokojnym tempem. Mają tam jakieś drogę do przejechania, ale mają też przerwy i to nie takie, wiecie, 5 minut, wskoczył, wyskoczył na kawę. Oni mają przerwę, którą muszą tam odbyć i to nieraz są 4 godziny, nieraz to jest całe 8 godzin, ale oni nie robią w takim szybkim tempie tej drogi, nie pokonują jak na przykład osobowe auta. Oni jeżdżą, oni są też przyzwyczajeni, tak jak mi mąż tutaj podpowiada. A jeżeli człowiek normalnie nie jeździ na takie trasy, to mózg jest przebodźcowany, dosłownie. W głowie, jakby dalej człowiek jechał, zejdzie, to mu się buja w głowie, zawroty głowy są, dosłownie. I no naprawdę Wam mówię, że tak się drogi nie da przejechać. Więc ja początkowo dawałam tą drogę na 5 dni. W tej chwili daję tą drogę na 7 dni, nie licząc promu. I robimy tak, w zależności, no bo to się tak równo nie da, bo mamy swoje miejsca, w których zostajemy przy trasie, więc tam jednego dnia zrobimy powiedzmy 460 km, bo jednego dnia trzeba sobie dać odpuścić trochę. Jednego dnia 600 km, a jednego dnia 650. Ale mniej więcej staram się to tak podzielić na 550 km na dzień. I
Jak wyjedziecie powiedzmy o 7, o 8, w zależności jak to tam się uda, bo na przykład dzisiaj wyjechaliśmy o 8, wczoraj wyjechaliśmy o 7, a innego dnia o 9. Człowiek się obudzi, nieraz dłużej śpi, po prostu. No i co? I jedziesz. No i się okazuje, że jak już tam dojedziesz na godzinę 3, na godzinę 15 na zakwaterowanie, i jak już dojedziesz, to jesteś wypompowany, jesteś zmęczony, tak naprawdę o niczym innym nie myślisz, żeby tylko zjeść, wziąć prysznic i odpoczywać. Nigdzie ci się już nie chce iść. No do tego też dochodzi jeszcze wiek, bo wiadomo, jak ktoś jest młodszy, to też tam inaczej to wszystko znosi. No, ale żeby tak jechać i zwiedzać, powiedzmy sobie, to się nie da. Żeby tak, wiecie, jechać 500 km, zatrzymać się na miejscu i jeszcze zwiedzać. Ile razy ja tak planowałam? No nie, po prostu się nie da. Człowiek jest zmęczony. Więc tym razem żeśmy sobie zaplanowali, żeby chociaż trochę Hiszpanię zobaczyć, nie tylko z autostrady. To zaraz po zjeździe z promu zrobiliśmy tylko tam 300 km. Ale co myśmy pozwiedzali? Pochodziliśmy trochę po tej miejscowości, ale człowiek był tak wymęczony tym promem, że się nie da. W ogóle patrzcie na drogę. Jak jest taka droga jeszcze w miarę, ale jak jest czteropasmówka i jest zapchane, jest tłok i jeden na drugim jedzie praktycznie, ciężarówki się zaczynają wyprzedzać non-stop, czyli blokują ten drugi pas. No bo jak są dwa pasy, a ciężarówkę wyprzedza, no to koniec. Ruch jest jakby przyblokowany, tak? Bo oni jadą 90, a my jedziemy, we Francji możemy jechać 130. No nie jedziemy 130, 120. Ale mimo to, jak taka ciężarówka ci tu wyjedzie z przodu, to one się wyprzedzają przez dłuższą chwilę im to zajmuje, bo one prawie jadą tym samym tempem. I tak cały ruch tych samochodów osobowych jest wstrzymany przez to i czekają, aż oni się wyprzedzą. Musisz być czuły, cały czas w napięciu, bo nawet jak te ciężarówki koło siebie jadą, to on włącza ci sygnał, że on będzie zjeżdżał na pas i on zjeżdża. On nie patrzy, czy ty masz gdzie uciec. I też nieraz taka sytuacja była na drodze. No jak już ktoś jeździ tymi autostradami dłuższy czas, to jest już wyczulony. Widzi, że na przykład ciężarówka już tam mruga tymi hamulcami, czyli jakby będzie niedługo szykować się do wyprzedzania, no to już można wyprzedzić to. Jak widzisz dojeżdżające, tam się włączają drogi, no to wiadomo, że trzeba zjechać na drugi pas też, bo zaraz będzie gęsto. To takie sytuacje trzeba wyczuwać, nie? Bo jak ktoś nigdy nie jechał autostradą, to wam powiem, się zdziwi. No, wierzcie mi, że są osoby, które nigdy nie jechały przez Europę i by się nie odważyły pojechać, bo by się bały. I faktycznie, jak się pomyśli o 3500 kilometrów, to można się przerazić. Więc najlepiej to sobie podzielić na odcinki i jechać od hotelu do hotelu, odpoczywać, nie szaleć, jechać wolno i pamiętać, żeby robić sobie przerwy. Nie, że patrzeć na, słuchajcie, na licznik, że tyle już mam przejechane i tyle mi zostało, bo to jest zgubne. Po prostu zaplanować sobie co godzinę przerwę. Mniej więcej co godzinę przerwę, choćby krótką. Choćby tylko na chwilkę, żeby rozprostować nogi, żeby, nie wiem, napić się czegoś. To jest bardzo ważne, bo można się szybko zagalopować i ja mówię, niektórzy tak właśnie się chwalą, że tak jadą, ale oni to, wiecie, robią jeden dzień taki i tyle jadą. Nie da się jechać 5 dni takim szalonym tempem. I łatwo się ogląda podróżników, którzy gdzieś tam podróżują i fajnie to wygląda na tych filmach, że oni tam sobie jadą i sobie zwiedzają i tak dalej, ale to nie jest tak do końca. Oni są zmęczeni i potrzebują dobrego miejsca odpoczynku i też tak, wiecie, niekoniecznie się chce zostawać w jakichś obskurnych spelunach, gdzie tam mogą cię pogryźć jakieś pluskwy albo, nie wiem, jakiś brud i tak dalej. Jednak człowiek potrzebuje takiego komfortu mniej więcej jak ma w swoim domu, żeby było czysto, łóżko wygodne i jak ja planuję drogę, to czytam opinie, zaznaczam sobie na bookingu miejsca, w których zostajemy. Bardzo dobrze sprawdzam, co ludzie napisali o tym miejscu, bo to, co tam jest napisane od właściciela, to często się nie pokrywa z prawdą, albo częściowo, albo jest, wiecie, takie
super fajnie, a potem się okazuje, że tak nie jest. Więc najlepiej to ludzie zweryfikują w komentarzach. Trochę trzeba na to czasu, ale jeżeli takie miejsce jest sprawdzone i już dobre, to ono zostaje na mojej liście jako miejsce sprawdzone i mi to ułatwia w następną podróż planowanie. Jak jadę tą samą trasą, to po prostu sprawdzam, czy to miejsce jest dostępne i bukuję już wtedy w ciemno, bo już wiem, jak to wygląda. Bo jak jedziesz autem, to potrzebujesz parkingu. No wiecie sami, że w dzisiejszych czasach parkowanie przy drodze gdzieś tam w dużych miastach w Niemczech, we Francji, w Hiszpanii to jest duże ryzyko. Rano wstaniecie i nie wiecie, czy nie będzie auto spalone, albo nie wiem, szyba będzie wybita i wszystko wyciągnięte z niego, więc ja biorę to pod uwagę i jak jedziemy, to też szukam miejsc, gdzie są bezpieczne parkingi ogrodzone i wiecie, no, gdzie jest bezpiecznie. Jeszcze jeden aspekt, to bierzemy ze sobą zazwyczaj psa. Tym razem go nie ma z nami i to nam ułatwiło jakby podróż, bo możemy wybrać inne miejsca, niekoniecznie te, które tylko akceptują zwierzęta i mamy większy wybór. Ale i tak wybieramy już praktycznie te sprawdzone w większości, bo jest sezon letni i ceny poszły w górę. Także kiedyś za 60 euro nocleg to był dobry nocleg. Dzisiaj zapomnijcie, że za 60 euro dostaniecie dobry nocleg. 80 co najmniej trzeba zapłacić i to też niekoniecznie jest 4-gwiazdkowy hotel. Musicie 100 zapłacić, 100 euro, żeby to było dobre miejsce. No, a jak chcecie za 50 albo za 60 znajdziecie, ale uwierzcie mi, to lepiej chyba w samochodzie spać niż w takim miejscu. Niektóre mają takie łóżka, że to sprężyny same są, albo jakiś naprawdę syf, brud, gdzieś w jakiejś ciemnej okolicy, wiecie. Było mojego gadania, ale co do podchodzenia do podróży, to jest planowanie. Nieraz ja myślałam, że może zrobię to tak, że pojedziemy i po drodze będziemy bukować. Takie sugestie też miałam ze strony mojego męża, ale nie da się, bo jak jesteś zmęczony i dojeżdżasz na to zakwaterowanie, to tak naprawdę chcesz odpocząć, a nie siedzieć w internecie i studiować drogę i patrzeć, gdzie tu zatrzymać się. To jest zbyt duży stres i tak właśnie ostatnio zrobiłam 2 razy, jechaliśmy przez Hiszpanię i 2 miejsca tak zabukowałam. No i akurat to udało się, to pierwsze miejsce było super, fajne, to drugie też, ale jest ryzykowne. I jeszcze do tego drugiego miejsca rano to jeszcze nie wiedziałam, gdzie pojedziemy. Miałam już zaznaczone parę miejsc, które tam przeczytałam sobie i zobaczyłam, że to mogłoby być dobre, bo tam będzie parking, łatwy dojazd z autostrady, bo też nikt nie chce się pchać w jakieś wielkie, słuchajcie, miasto, gdzieś tam w Hiszpanii są ogromne miasta i weźcie się tam, pchajcie, to jest dodatkowy stres. No ja wam powiem, nie każdy lubi jeździć po takich miastach. Co innego, jak jeździcie po swoim mieście, nie wiem, są ludzie z Warszawy, z dużych miast i oni na co dzień tam żyją w tych miastach i znają tą swoją drogę do pracy i to jest co innego, a co innego, jak pojedziecie do kompletnie obcego miasta i go nie znacie. Nie wiecie, jak ruch się tam odbywa i tak dalej. Ja też jeździłam całe życie do Dublina i się świetnie po nim czułam i jeździłam po tych miastach dużych w Irlandii, a przyjechałam do Polski i nie czuję się dobrze. Nie znam tych dużych miast. Planowanie takie od skoku do skoku to może się skończyć tym, że nie będziecie w fajnym miejscu, bo zobaczycie, fajna miejscówka, a się okaże, że tam parkowanie jest na ulicy, albo nie ma parkingu, albo łóżko się nie nadaje do spania, albo wiecie, do podróży trzeba się trochę przygotować, zabrać swoich trochę rzeczy. Ktoś ogląda mój kanał, to wie, że na przykład czajnik do robienia herbaty turystycznej to jest niezbędny. Bez tego to ja się nie ruszam, nawet na promie. To tyle by było. Dzisiaj mamy jeszcze trochę do przejechania drogi. Mamy 357 km. Już mamy nocleg w Niemczech. Tak to wygląda, kochani. Słuchajcie, we Francji benzyna tylko na tej stacji po euro 75. Bo tak to jest po euro 90. Oczywiście na autostradzie. To jest ta stacja z tym takim tutaj
psem, który ma tutaj, o, taki, nie wiem, smok, jak smok pies. To chyba smok, a nie pies von Meilenów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6 nóg, to jakiś smok. Dobra, no to na tej benzyna we Francji przy autostradzie jest najtańsza, po euro 70, euro 75, a Viva najdroższa, euro 90, a w niektórych miejscach nawet 2 euro. Także jeszcze przed wjazdem do Niemiec ostatnie tankowanie i zaraz wjeżdżamy do Niemiec. Patrzcie, jakie góry piękne. Tak to wygląda. Lubię we Francji toalety, bo są czyste i mają fajny klimat, słuchajcie. No mają fajnie te kanapki tutaj zrobione, elegancko. Jakie chcecie, 7 euro, ale ładnie to wygląda. Nie ma we Francji, to jest wszystko elegancko, nie? Jakie mają magnesy.